Witamy bardzo serdecznie. My zawsze lubimy prace polowe. Leszku, witam Cię. Kurczę, trochę żeśmy się nie widzieli. No już troszkę czasu minęło, nie? Tak. Czasy nie są za ciekawe, jeżeli chodzi o rolnictwo. Protesty, inne rzeczy, to powiedzmy, to jest taki trudny chyba okres dla rolnictwa. Ciężko. Nie wiadomo co siać w ogóle, nie? A to jest właśnie, to jest kultowe, bo teraz siejesz kukurydzę. To jest, powiem tak, dosyć ryzykowne, uwzględniając to, co się dzieje na rynku kukurydzy. No powiem tak, no nie jest to duży areał, bo 5 hektarów. Okej, 5 hektarów. Tak sobie. Tak, rozsądny eksperyment. Tak. Nie jest to za duże ryzyko. Coś trzeba robić. Jakiś tam pododmian trzeba mieć też. roślin. No nie, bo to jest właśnie też ciekawe właśnie rzecz powiedzieć. No bo jednak mimo wszystko ten podozmian, przez ileś lat on był taki po macoszemu. Tak. Część jednak się przekonała, że podozmian musi być. No właśnie. Czy to właśnie tą trawę siałeś, nie? Czy miałeś tam też facelię, czy inne rośliny, czy słonecznik. No tych przygód trochę miałeś. No miałem. No ze słonecznikiem to wiecie, no coś tam potrzebuję do siebie, nadmiar próbowałem sprzedać. Ciężko w tym roku ponoć będzie też ze słonecznikiem, żeby go sprzedać. No bo jest tego wszystkiego dużo. Dużo, to jest fakt. Kukurydza w sensie kosztów produkcji. Arbos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. No to też nie jest tania roślina w utrzymaniu, nie? Znaczy no, nawozów. Co prawda chyba rzepak przebija bardziej. No rzepak też w ogóle, nie? Nie, ale to nawet żeśmy poza kadrem trochę rozmawiali, że jak to powiedziałeś, że nie będziesz przestawiał opryskiwacza od ciągnika, bo on musi być stale w gotowości. No jak się ruszy wiosna, no to ciągnik jeden jest przygotowany cały czas z opryskiwaczem. No musi być spięty, nie? Bo jest okienko pogodowe, też trzeba wybrać. Jest wiatr, jest jakiś tam deszcze, teraz jakby nie było mokra wiosna. Dokładnie, a te środki chemiczne też się pozmieniały. Tak. I to też jest galimatias dodatkowy. Dokładnie. A w rzepaku szkodnik w każdej chwili, także to było... Ciągnik musi być przygotowany, czysty, zalany wodą, w razie czego kluczyk w prawo i jadę, nie? Dokładnie, ale z kukurydzą też jest taki trochę kłopot, bo sam zbiór też nie jest taki prosty i oczywisty, bo jest zawsze ten dylemat. Na mokro sprzedawać, na sucho, suszarnie, no to też jest taki trochę cyrk. No na pryzmat czasu można patrzeć do tyłu, że niektórzy stracili, na przykład przesuszyli, czekali. Tak. I wychodziło to, że jeszcze taniej sprzedali niż mokrą w sezonie, nie? Aż tak? No tak było też. Ojej, to jest w ogóle jest wtedy katastrofa. No i siejemy tylko te 5 hektarów na moim gospodarstwie. No nie chcemy za dużo tego siać, nie chcemy za dużo ryzykować, nie? No, bo teraz jest właściwie nawet od czego zacząłeś, nie? Właściwie co siać. No co siać. No właśnie. Nie? I to jest pszenica, masz orkisz jeszcze, nie? No mam orkisz. I jak z orkiszem? No mam, bo to u siebie potrzebuję do przetworzenia do młyna. Ale na przykład też patrzę na to, że na przykład na internecie dużo widać, że ludzie sieją dużo owsa. Tak. Bo w tej chwili cena owsa jest większa niż pszenicy. Tak, to jest fakt i też do nas docierają te sygnały, bo to też jak przestawić maszynę, bo owiec też nie jest taki prosty do siewu. Dokładnie, no. Bo to jest taka, powiedzmy, ziarno, jest mało ciekawe pod tym względem. I może być problem na jesień, że będzie tego za dużo, bo będzie taka górka tak zwana. Tak jak świńska, tak tam będzie owsiana. Tak, ale nie, zobacz Leszku, nie, już przecież rolnictwo to nie powstało tam, nie wiem, wczoraj, nie, to jest, i kiedyś był cyrk z cebulą, ja pamiętam jeszcze kryzys z czosnkiem, rzepakiem, to co jakiś czas jednak taka jakaś, nie wiem, jakaś euforia w rolnikach jest, że niby jest owiec i teraz... No właśnie, i teraz jak trochę tych osób pójdzie w ten owiec, myślę, że tej kukurydzy jednak się zmniejszy ilości hektarów i może na tej kukurydzy do końca nie będzie tak źle. To też jest fakt, bo owiec jednak bardziej jest rośliną jarą, więc to powiedzmy ten moment jak gdyby siewu jest już właściwie teraz. Nie? I jeszcze jest taka roślina, która też widzę, że dużo tego na tych polach będzie posiana, to jest groch. Tak, tylko że groch też ma pewne swoje fikumiku, jeżeli jest roślina, bo te rośliny to też nie są takie proste, że wejdzie się, nie wiem, byle co. No właśnie, powiem najgorsze jest to, że są tacy, co są tak zwani skoczkowie. Nie siali, a zaczynają siać. Nie, albo ci, co nie umieją? Uwielbiają eksperymentować. No między innymi ja też tam robiłem. No tak, ale nie, tylko że w każdym eksperymencie jednak pamiętam te rozmowy, bo tam miałeś różne rośliny, jednak szukałeś wiedzy, informacji, tak. Co to jest za roślina. Nie takie, powiedzmy, czysto, nie wiem, YouTube'owe, jako powiedzmy filmik, bo sieje, tylko jednak szukałeś zawsze informacji. W informacji, żeby jak to faktycznie to zrobić dobrze, żeby no
był efekt ekonomiczny dobry, tak? Dokładnie. I też dobierałeś pola, bo to też ma rodzaj pola, jego wilgotność, to wszystko ma Tak. też wpływ na A jak to. czegoś nie wiedziałem dokładnie, to tylko ewentualnie ryzyko jakiś tam pół hektara, hektar, Tak. to nie za duże ryzyko. Nie, że od razu zasieję 10 hektarów czegoś, tego nie umiem, nie? No, to są najgorsze eksperymenty. No, I- ale jakoś to człowiek się tego uczy po trochu. Masz też młyn i oleje, Tak. jeżeli dobrze sobie kojarzę. Jak teraz to wygląda z tej perspektywy, bo to już jest, oleje to już masz jakiś czas, No już 5. rok, 5. rok i młyn ma już gdzieś rok. Powiem tak, no zwiększamy zasięgi, nie? Powiem tak, patrząc na pryzmat problemu rolnictwa, uważam, że dobrze zrobiłem dzisiaj. Na początku może to było dziwne, że każdy mówi, lepiej robić coś, co się robiło, a teraz będzie się bawiło się przetwórstwo. czy nie, Dzisiaj nie mnie to- zamykamy się. Nie. To jest takie, powiedzmy, to jest ciągły jakiś rozwój, poszukiwania jakichś takich nisz, w których można Tak, coś jak- z tego gospodarstwa wycisnąć. Dokładnie, jakoś sobie możemy ten budżet, czy jak to ekonomikę tego gospodarstwa w ten sposób podnieść, nie? Dokładnie. Bo jak to przetworzymy, sprzedajemy, to wiadomo, mamy jakiś ten zysk oczywiście większy ostatecznie. No, albo inaczej w ogóle jest zysk. No, No bo te ostatnie lata też są takie, że powiedzmy pogoda, niepogoda, ocieplenie No, klimatu. sytuacja te nas wszystkie- wymusza na rolnikach, żeby musimy coś robić innego jeszcze, nie? No bo Dokładnie. robić tylko to, co się robiło nadal, to jest ciężko oczywiście. Inne pytanie. Przez lata się mówiło o suszy w Polsce, nie? No. Czy ta na przykład zima już coś poprawiła, jeżeli chodzi o Nie no, poziom wód wilgotność? gruntowych w tym roku naprawdę był wysoki. Widać, że niektórzy jeszcze na przykład z grochem mają problem, żeby wyjechać tam gdzieś na północy, widziałem, Tak. Mazury i tę tak. stronę. I jest późno jakby na groch chyba już też chyba pomału się To robi. już jest tak, powiedzmy, to już jest tak na rozpaczliwca. Cieszymy się, że mamy tą wodę, tylko żeby ona w tym maju była. Bo jak tej w maju nie będzie, a Eee, rośliny wiedzą, że mają wodę i system tak. korzeniowy jest płytki, Tak. bo mają zasób wody i okej. Ale przyjdzie maj i wystarczy 2 tygodnie suszy, to może być pozamiatane. Bo trzeba też zwrócić uwagę, pamiętajmy, że w ostatnich latach właśnie u nas jest taki bardzo dziwny się zrobił klimat, że właściwie jest zima, wiosna jest, powiem, nie wiem, kilkudniowa No. i się robi lato. Ale kto to widział? Dzisiaj mamy, jeszcze nie mamy połowy kwietnia, Tak. a rzepaki są już prawie w pełni kwitnienia. Nie wszędzie, ale już się zaczynają Na tutaj. południu byłem teraz w piątek akurat w Kotlinie Kłodzkiej żółciutko. No to mamy 2 do 3 tygodni przyspieszoną wegetację. Też znamy takie gospodarstwo tam w Przybrodzie, SAD, samo gospodarstwo, bo to jest doświadczalne, samo powiedziało, że 3 tygodnie wcześniej zakwitło. Tak. A z kolei w perspektywie nie ma takiej stabilnej pogody, bo się zapowiadają nawet i mogą pojawić się w niektórych rejonach przymrozki. Przymrozki, no. Nie? Także A to nie jest Zimni ogrodnicy mogą przyjść wcześniej niż tak normalnie kalendarzowo, tak? dokładnie tak. Nie, bo te mądrości takie, powiedzmy, które znamy z dziada, pradziada i te, które wynikają z normalnego cyklu pogodowego, no chyba jednak trochę się pozmieniały. No pozmieniały, no nie... Oby tylko do tego maja nie było jakiegoś silnego mrozu, który by tych... Tak, i żeby ta wilgotność jednak, powiedzmy, co jakiś czas jednak musi padać, bo to ja też widzę, Na te że warunki wilgotność jest odpowiednia. Na na rośliny. te warunki teraz, Super. nie? Ale sami dobrze wiemy, że gleby w Polsce no, nie są za rewelacyjne. Są rejony, gdzie tam można powiedzieć, że jest super, ale większość gleb jednak potrzebuje stałego dosilania. Nie? To nie może być tak, że powiedzmy, nie wiem, miesiąc nie ma deszczu. Wszystko zależy w maju, jak będzie woda. Jak będzie woda, To jest wtedy nadzieja w narodzie. tak jest. Dokładnie tak. Leszku, mówiłeś też o młynie, nie? Ładowarki kołowe Wacor by Atlas to lider sektora rolniczego, przemysłowego oraz budowlanego. Bo to był taki, to już rok masz. Tak. Jak teraz patrzysz na to przetwarzanie, jak gdyby orkisz i inne rośliny, jak gdyby tam powiedzmy ze zboża tworzysz tą mąkę? Jak to się przyjmuje? Jesteśmy nastawieni typowo na klienta ostatecznego, który teraz jest taka moda pieczenia chleba samemu w domu. Tak. I ostatecznym klientem jest dla nas właśnie ten klient ostateczny, który sobie sam w domu chce zrobić, bo jeżeli chodzi o piekarni i inne rzeczy, nie mam szans, bo każdy patrzy ekonomicznie, żeby się to więcej zostało jemu. Tak, A albo to jest u inaczej, mnie żeby robota- na rynku Tak. jego chleb był jak gdyby akceptowalny. Tak, Nie? a u mnie to jest robota rzemieślnicza, nie? Także Tak. to jest ciężko, koszty pracy. Bo to zawsze wydajność ma znaczenie, ale to jest najważniejsze, że to działa. Więc tak naprawdę można powiedzieć, podsumować, że nie ma prostych relacji albo prostych No odpowiedzi. nie ma. Że to jest ciągle taka, jakby to, ja to zawsze mówię poza kadrem, rolnictwo to jest fabryka pod chmurką. No jest. Jak chmurka pozwoli, to jest, jak nie, to nie. Dziękujemy za spotkanie, mamy nadzieję, że coś ciekawego żeśmy przekazali. Teraz na bieżąco z tej wiosny. Leszku, dzięki, Również trzymaj dziękuję. się. Wszystkiego dobrego.